Cześć, zapraszam Was na kosmetyczkę maja. Maj jest takim cudownym miesiącem, więc makijaż dzisiejszy również musi być cudowny, lekki i wiosenny. Czegoś takiego szukamy do tego miesięcznej kosmetyczki. Zapraszam do oglądania. Podsumujmy sobie na początek kosmetyki z ubiegłego miesiąca. Bardzo warty uwagi podkład Affect Best Matte. To był naprawdę bardzo dobry podkład. Ja jeszcze nosiłam go na krem, który w zasadzie dzisiaj mi się skończył, ale przez cały miesiąc używałam takiego, który jeszcze trochę pogarsza trwałość makijażu, bo jest dosyć tłusty, ale ten podkład i tak dawał sobie całkiem spoko radę. Jeszcze będę chciała właśnie potestować na innych kremach. Ja po prostu nie lubię otwierać wielu kremów, lubię wyzużyć i dopiero otworzyć następny. Tak czy siak, był naprawdę fantastycznym podkładem, który dobrze się utrzymywał, ładnie wyglądał na skórze, matowił, blurował. Naprawdę bardzo, bardzo godny zainteresowania podkład. Pudrów przyznam się, że prawie w ogóle nie używałam. Może użyłam raz albo dwa, bo nie chciało mi się sięgać potem pod oczy, więc tak... Wiecie, coś tam. Ogólnie ja je kiedyś już testowałam, więc one są jak najbardziej spoko, ale w tym miesiącu, mimo że miałam w kosmetyczce miesiąca, to jakoś tak nie sięgałam po nie. Już Wam mówiłam, bardzo niedoceniony błyszczyk. To jest Glam Shop Luxe w odcieniu Viral. Przepiękny błyszczyk o bardzo uniwersalnym odcieniu nude, takim pasującym naprawdę do wszystkiego, bo nie jest ani za chłodny, ani za ciepły, ani za jasny. Jest taki jak trzeba. Wspaniały nudziak i bardzo przyjemna formuła, bardzo fajny błyszczyk i ten w odcieniu Karo też jest naprawdę super i szkoda, że tak niedoceniony. Używałam też tej pomadki płynnej z LH Cosmetics, to jest Velvet Couture w odcieniu Deep Nougat i nie wiem, czy wiecie, ale te welwety, je można używać na usta, twarz i oczy. Ja jeszcze nie miałam okazji ich tak używać, ale ponoć można używać ich jako kremowa baza podcieniowanie, no i na przykład na policzki, czy do konturowania, czy jako róż, zależy jaki tam odcień macie, więc też będę musiała sobie któregoś razu sprawdzić, ale generalnie pomadkę bardzo lubię. Zostały mi dwa moje hity, takie stare hity. Pierwszym z nich jest paletka od Ireny Eris. Powiem Wam, że bezzmiennie uwielbiam ją, tak się jej przyjemnie używa i nawet jak miałam kosmetyki w Project Pan, które chciałam zużywać i skupiałam się na przykład na zużywaniu kremowego bronzera, to właśnie potem sobie też często sięgałam, żeby sobie zużyć. Tutaj mam kosmetyk, który zużywam aktualnie, ale i tak sobie sięgałam po tą paletę właśnie po róż, po ten rozświetlacz, po te bronzery. Je się tak cudownie nakłada, bez najmniejszego problemu. Cudowna paleta i nadal uważam, że jest cudowna. W tej kwestii nic się nie zmieniło. No i również cudowna paleta, tym razem do oczu. Wiem, że jest niedostępna, więc nie chciałam za dużo się o niej rozgadywać i za dużo Was tutaj zachęcać do jej zakupu, no bo nie ma możliwości jej kupienia, ale jeżeli ją macie, to może po prostu przypomnijcie sobie o niej, jaka ona jest cudowna. Ta paleta jest genialna. Pasuje mi pod każdym względem. I formuła tych cieni, to jak one się łączą, to jak one się budują. Cudowna praca, czysta przyjemność. Przepiękna kompozycja kolorystyczna. Ona jest taka teoretycznie neutralna, taka bezpieczna, ale tu jest tyle różnych takich niuansów, detali, podtonów, że to jest coś wspaniałego, bo możemy zrobić taki brązowy makijaż, ale możemy go właśnie połączyć z żółcią, z czerwienią, z różem, z fioletem i tak dalej. No, cudownie się nią pracowało i ja żałuję, że już wypada z kosmetyczki. Oczywiście zawsze mogę sobie po nią sięgnąć, ale jednak jak była, to się sięgało po nią często, nawet żeby tam coś tylko delikatnie rozetrzeć, dodać. Ostatnio zakochałam się w makijażu, który zrobiłam tym kolorem, ciepły brąz i plany. I ten ciepły brąz to jest taki, no właśnie niby brąz, ale trochę oliwka, taki żółtawo-zielonkawy i on się taki wydaje nijaki, ale na oczach tak pięknie. To jest tak pasujący mi odcień brązu, że jestem sama w szoku. Cudowna paletka. Jak ją macie, może warto sobie o niej przypomnieć. Ach, i prawie zapomniałabym o korektorze, który również testowałam w tym miesiącu. Totalny zakrywacz z Glam Shopu. To jest totalny hit. Totalny hit. Super mocno kryjący korektor, który jednocześnie pod okiem nie wygląda ciężko i ma taką plastyczną, fajną, kremową formułę, nie wygląda pod okiem sucho. Właśnie ludzie go porównywali z początku do Tarte Shape Tape, bo ma właśnie bardzo mocne krycie, ale Tarte, wszyscy gdzieś tam skarżą się na to, że wygląda trochę sucho.
ten w ogóle nie wygląda sucho. Ale kryje naprawdę ekstremalnie, więc no świetny, jest świetny. Tak jak zapowiadałam Wam, że to mogą być hity, to naprawdę są fantastyczne kosmetyki. Także tyle z podsumowania kwietnia. Przechodzimy do kosmetyczki maja. Zapraszam. Zacznę sobie od podkładu, który przelałam sobie do buteleczki innej, bo przerabiałam trochę kolor, a jest to MAC Studio Fix. I to jest taki odcień dosyć chłodny, taki lekko różowy wręcz, no i on do mojej cery absolutnie nie pasuje, a zbliża mu się termin ważności, więc stwierdziłam, że albo po prostu będę czekać aż się zepsuje, albo go przerobię, więc przelałam sobie trochę do buteleczki, przerobiłam kolor i chciałabym właśnie sobie tak poużywać w tym miesiącu go, więc poużywajmy go. A jest to tak dobry podkład, że szkoda by było, aby się zmarnował, więc chociaż tyle mogę dla niego zrobić i najśmieszniejsze, że ta pompka coś tutaj nie działa mi i myślałam, że sobie zrobię właśnie, że będę miała taki fajny z pompką, a pompka nie działa, także super. Użyję sobie pędzelka z Glam Shopu, T132, takie kopytko i właśnie chciałabym sobie w tym miesiącu trochę go poużywać, no żeby go pozużywać po prostu w miarę możliwości. Wydaje mi się, że jeszcze mogą go minimalnie ocieplić. To jest zdecydowanie za dobry podkład, żeby się zmarnował, naprawdę. Świetny. W ogóle MAC ma fajne podkłady. Nałożę sobie korektor Covering and Smoothing od Dr. Irene Eris w takiej ilości i też wklepuję sobie tym pędzelkiem. Ten pędzelek wbrew pozorom, mimo że jest duży, to jest naprawdę bardzo wygodny do aplikacji takich detalicznych, gdzieś tam pod oko. Bez problemu. Czasami jest tak, że jak planuję nagrywać kosmetyczkę miesiąca, to od razu wiem, jaki kosmetyk chcę do niego wrzucić i w tym miesiącu zdecydowanie wiedziałam, że chcę użyć tego bronzera z Vibo. To jest odcień 02, nie, po prostu 2. Call Me Your Goddess Liquid Bronzer. Bardzo ostatnio się z nim polubiłam i często po niego sięgam. Ma fajną formułę i fajny kolor, fajnie się rozciera. W ogóle nie mam z nim najmniejszych problemów. I bardzo miałam ochotę sobie go w tym miesiącu poużywać. Użyję sobie pędzelka ze Spectrum i KJH numer 02. No zobaczcie, jak to się pięknie wszystko rozciera. Tutaj sobie wyłożyłam oczywiście troszkę. Piękny odcień. Mega mi się po prostu pracuje tym kosmetykiem. Nie jest też za mocno napigmentowany, że trzeba tam, wiecie, strasznie się babrać z nim i uważać, żeby nie przesadzić czy coś. Jest taki mega wygodnicki. Może jak ktoś lubi jakieś takie super mocne konturowanie, to będzie za delikatny, no ale widzicie, nałożyłam go tak w takiej przeciętnej ilości i raczej u mnie to konturowanie jest widoczne. Ale może jak ktoś lubi takie mocne, to będzie za lekki. Chociaż jak na to nałożyć taki klasyczny bronzer, chyba będzie ideolo. I również wiedziałam, jakiego dokładnie różu chciałabym w tym miesiącu poużywać i poużywam sobie paletki lata 30 z Glam Shopu, paletka z różami, tutaj 2 kremowe, suchy i rozświetlacz. Bardzo miałam na nią ochotę już od jakiegoś dłuższego czasu i mam ogromną ochotę na ten róż w odcieniu syrop owocowy. Kocham takie odcienie i jest bardzo piękny. Spróbuję może pędzelkiem. Ten z Flower Nose fajnie się właśnie sprawdza do takich kremowych produktów. Trochę gubi może czasem włosek. Bardzo mi kolorem przypomina ten błyszczyk DIY, który sobie zrobiłam, widzicie? Mega podobny klimat. Ten jest bardziej zgaszony, ale to jest coś bardzo podobnego. Troszkę na brodę. Jakoś mi te zielone światło się tutaj przestało podobać. Takie troszeczkę bardziej limonkowe będzie chyba lepiej. I ten rozświetlacz zdecydowanie jest. Pędzelek z kolekcji Pokusa z Glam Shopu. Już chyba niedostępny. Nie za mocno, ale on jest też taki piękny, bo jest różowo-brzoskwiniowy, więc trochę mniej typowy, trochę bardziej nietypowy, a ja nawet nie zdarłam jeszcze sobie z lusterka tej folijki. Śliczny jest. Śliczny, uwielbiam tą paletkę. Mega się cieszę na jej używanie w tym miesiącu, szczególnie, że mam tutaj 3 różne kolory róży, więc mogę sobie szaleć jak chcę. Musiałam sobie wyrwać kilka włosków z brwi, teraz mam w oku taką łezkę, która nie chce się schować. A propos brwi, przechodzimy sobie właśnie do nich. Będę używać pisaka z NYXa. Uwielbiam ten kosmetyk. Jak on Wam przestaje pisać albo zbyt mało wyraziście, po prostu postawcie go tak pionowo, żeby tutaj ściekło do końcówki, ściekł ten tusz, więc go włóżcie do, wiecie, jakiegoś tam słoiczka, pojemniczka, zależy jak trzymacie kosmetyki i on bez problemu będzie dalej Wam pisał. Tym pisakiem tak można sobie fajnie skorygować brwi,
Chociaż wydawałoby się, że jak nie pomaluje się ich całkowicie kolorem, to się nie da wypracować jakiegoś tam kształtu i tak dalej, a właśnie dorysowując pojedyncze włoski idealnie da się jakoś tak delikatnie zmodyfikować kształt, żeby wyglądał na taki bardziej, no taki jak chcemy, symetryczny, naturalny, obojętnie. I mydełko laminator z Glam Shopu. Zwykle wyciągam sobie trochę na dłoń i wtedy tak wmasowuję w szczoteczkę i czeszę włoski. On generalnie bardzo ładnie wyczesuje, naprawdę ładnie układa włoski, ale jak ja chcę sobie postawić tak trochę mocniej do góry, to nie ma tyle siły. W sensie wyczesać wyczeszę, ale on zaraz się z powrotem kładą. Okej, może jakiś puder by się przydał? Chciałabym potestować sobie Mio Dollface w tym miesiącu. W sumie używałam go parę razy, ale tak nie miałam okazji go tak przetestować, żeby faktycznie sprawdzić, jakie on ma dokładnie właściwości, więc to będzie dobry moment. Biorę sobie puszek, mój ulubiony z LH Cosmetics. Powiedzcie mi, czy wolicie pudry prasowane, czy pudry sypkie? Jak to jest z Wami? Kiedyś był taki totalny szał na te pudry sypkie, bo one dawały super naturalny efekt, taki bardzo delikatny. Były mniej, no właśnie takie pudrowe, ale powiem Wam, że w obecnych czasach dużo tych takich prasowanych daje naprawdę fantastyczny efekt, podobny do tych sypkich, a nie trzeba rezygnować z wygody używania takiego prasowanego. Okej, nie jestem jakaś zachwycona tym pudrem, tak jak aktualnie wygląda na mojej cerze, ale nie chciałam oceniać pochopnie, jeszcze minimalnie dołożę sobie tego różu. Nakładam bazę pod cieniem i chciałam sobie wykończyć jeszcze konturowanie suchym bronzerem Fake But Fabulous od Vibo w numerze 3. Powiem Wam, że też używałam ostatnio kilka razy tego bronzera i jest super. Ma fajny zapach. Ta trójeczka ma fajny odcień. Mam też jedynkę, ona jest bardzo chłodna. Taka wręcz aż szara. Zobaczcie, tu jest jedynka, a tu jest trójka. I ten naprawdę on wygląda aż tak szarawo u mnie, więc dla takich mega chłodniaczków jak jesteście i dla Was wszystko wypada za ciepło, no to ten jedynka może być fajny. No ja biorę sobie trójkę, który też nie jest taki ciepły wcale. Zobaczcie, że on jest taki trochę bardziej oliwkowy, ale no u mnie pasuje. I też mega przyjemnie się go używa, mega przyjemnie rozciera. Tak mi ostatnio też się przypodobał. I rozkminiam, jaką paletę chciałabym użyć w tym miesiącu i chyba wyłożyłam sobie 6, 5, bo nie mogę się zdecydować. Moim pierwszym pomysłem była Italian Spritz Too Faced, ale w sumie miałam ją w kosmetyczce miesiąca już kiedyś. Wydaje mi się, że nawet nie raz, więc może coś innego, chociaż jak sami widzicie, uwielbiam tą paletę, bo mogłabym po prostu ją mieć co miesiąc w kosmetyczce, ale może właśnie coś, czego nie było, albo czego nie było bardzo dawno. Może jakaś jedna z kolorem, jedna neutralna. Tutaj w propozycję wleciały jeszcze słodko-kwaśna z Glam Shopu i Resort. I powiem Wam, że na ten Resort tak mam trochę ochotę. Na te takie brzoskwinkowe odcienie, takie ładne, jakieś ciepłe złota. No, coś takie może, ten Resort. I jakaś kolorowa jeszcze by się przydała. Tutaj konkurują ze sobą Pastel Drip, której też naprawdę dawno nie używałam, i Color od LH Cosmetics, którą tak w sumie sięgam często, jak robię jakieś tam makijaże, nagrywam, nie wiem, na Instagrama, ale też w kosmetyczce miesiąca nie była. Ale wiecie co, tak mam ochotę na coś takiego lekkiego, wakacyjnego. Chyba wezmę sobie Pastel Drip. Myślę, że może z tego wyjść coś fajnego. Improwizuję, ale chciałam zrobić sobie dzisiaj coś takiego w miarę lekkiego. Zacznę sobie od Resortu i odcienia Ananasy. I pędzelek też z Pocus z Glam Shopu. To jest dosyć jasny odcień, więc sobie tak zbuduję nim załamanie powieki. Delikatnie zewnętrzny kącik, ale będę go na pewno jeszcze czymś przyciemniać. Chociaż, kto wie. Jeszcze nie wiem, co będę robić. I ten Ananasy bardzo mi przypomina właśnie ten ciepły brąz z autoportretu, o którym Wam mówiłam, tylko te ananasy są jaśniejsze. Tamten wypadał tak trochę ciemniej jednak. Że tu jest tyle pięknych błysków, te słońce, takie delikatne, ale piękne. No ten chill bardzo mnie. On jest taki brzoskwinkowy, różowy, piękny. Reset jest cudowny. Jest mokry po prostu, wygląda jakby był mokry. Dobra, biorę chill. Piękny. Będzie mi pasował do tego rozświetlacza delikatnie. Śliczny. Peach Fuzz. Bardzo ładny kolorek. To ma Resort. Ręka w górę.
Dawajcie znać. Jeszcze go niedawno widziałam w sprzedaży, ale nie wiem, czy jeszcze jest ta kolekcja dostępna, czy już nie. Cudny. Cudny kolor. Te błyski tutaj są takie piękne, aż się ciężko zdecydować po prostu, na który ma się ochotę. Wezmę sobie jeszcze cykady, ten tutaj. O, taki lekko rose goldowy, lekko miedziano-różowy. I trochę dodam go w zewnętrznym kąciku. I tak błyskami również możemy przyciemniać makijaż. Już ten kolor nie jest aż taki ciemny, ale jak patrzę na wprost, to tutaj pojawia się delikatnie zacienienie. Więc dla mnie wystarczająco. Powiem wam, że uwielbiam takie makijaże, takie zrobione palcem, 1-2 cienie, coś tam rozetrzeć i jest gotowe. I no ten resort jest dla mnie po prostu idealny do tego. Dodam sobie trochę siesty, czyli tego brzoskwiniowego odcienia. I delikatnie rozetrę sobie tutaj w wewnętrznej części powieki. To trochę bardziej podkreśli brzoskwiniowość tego makijażu. Będzie mocniej, wyraźniej ten kolor widoczny. A w wewnętrzny kącik wrzucimy sobie Pink Attitude z Pastel Drip. Pamiętacie, jak ta paletka miała wyjść w limitowanej ilości i wszyscy się rzucili na ten Pastel Drip? Ja w sumie też, bo bardzo chciałam taką pastelową paletę, a ona wciąż jest dostępna. Taki marketing, taki pastelowy kącik. Mogłam użyć białej kredki pod, to by było jeszcze intensywniej, ale jest ok. I na dolną powiekę chciałabym nałożyć sobie błysk. I właśnie rozkminiam teraz jaki. I użyję sobie na początek błogostanu tego koloru. Też jest piękny. On jest takim złotkiem, ale jakby miał w sobie trochę jakiegoś fioletu delikatnie. Kurczę, jak fajnie sobie wrócić do jakichś paletek, których się dawno nie używało, bo normalnie odkrywa się je na nowo, dosłownie jakby się miało nowy kosmetyk. Teraz stwierdzam, że to jest po prostu idealna paletka, taka do robienia makijaży na szybko. Jeden piękny cień błyszczący na całą powiekę palcem albo delikatnie rozetrzeć jakimś właśnie jasnym tu brzoskwinką czy jakimś jasnym brązikiem i jest po prostu pięknie. Zobaczcie, no brak słów, po prostu brak słów. I użyję sobie jeszcze z Pastel Drip odcienia Pastel Drip fioletowego i nałożę go może na środek dolnej powieki. Ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to będzie jakoś mocno widać w kamerze, ale jak to się tak błyszczy i tak przenika, to wygląda pięknie. Nie chciałabym przedobrzyć, więc jeszcze tylko lekko rozblenduję sobie tutaj te cienie tymi ananasami, tym takim żółtawo-musztardowo-brązowym. I też minimalnie tak wejdę tutaj na dolną powiekę. I tuszuję rzęsy. Tu mam już końcówkę tuszu. Nie wiem, czy zaraz nie będę musiała użyć jakiegoś innego, ale zobaczymy. To jest Lancome Hypnose. No jednak się bez problemu udało. Spryskam sobie jeszcze twarz mgiełką utrwalającą. Czekam, aż spadnie na mnie deszcz mgiełki. I robimy usta. I ja już dokładnie wiem, co chcę. Zacznę sobie od konturówki, tej, którą mam w projekcie. Tu będzie i tak mi idealnie pasować. Oczywiście, że użyjemy budyniu kawowego z Glam Shopu. To są te szminki hybrydy, takie nawilżające. Jestem zauroczona tą szminką. Tym odcieniem jest po prostu przepiękna. Ale może sobie wrzucę do kosmetyczki miesiąca też te inne hybrydy, które mam w odcieniu. Tu mam lekko brzoskwiniowa, Eylala i pilnie poszukiwana. Może te też sobie wrzucę, żeby sobie właśnie ich tak poużywać, potestować w różnych warunkach, a nie ograniczać się wyłącznie kolorem, chociaż wiem, że i tak ten będzie po prostu grany cały czas, tak jak jest do tej pory. Ostatnio używam go non-stop, jak tylko gdzieś wychodzę, wyjeżdżam, to gra cały czas. Jednak sobie dołożę trochę tutaj pod róż bazy i użyję sobie tych farbek z Vibo. Tłustych farbek. Do tego powinno mi się przykleić jak ta lala. I palcem widzicie od razu to? Widzicie to? W ogóle taki pro tip. Pastele nakładane palcem. Rekomend. A może zostawię sobie takie kropeczki? Chyba tak sobie zostawię. No i mnie poniosło, bo dorobiłam sobie jeszcze tutaj takie dziabączki. Ale zobaczcie, jak to wygląda uroczo. Nawet nie jakoś mocno, nie jakoś nie widać tego jakoś mocno, o. To miałam na myśli. I powiem wam, że połączenie takiego barbiowego, chłodnego różu i brzoskwini, ja jestem zakochana.
Delikatnie rozświetlę sobie dekolt, wykorzystując moment, że mam w końcu dekolt jakiś tutaj, a nie ubranie pod samą szyję. I tak się prezentuje skończony makijaż. Powiem Wam, że wyglądam dokładnie tak, jak chciałam wyglądać, żeby to było takie lekkie, świeże, przyjemne, delikatnie błyszczące. Fajne, ale nie przerysowane i tak, zdecydowanie to jest vibe, na który miałam dzisiaj ochotę. Te troszeczkę ciemniejsze usta dodały wyrazistości temu makijażowi, bo generalnie oko jest bardzo jaśniutkie i delikatne, a z tymi ustami no czuję się fajnie. I znowuż ekscytuję się bardzo na tegamiesięczną kosmetyczkę miesiąca, na te palety, na produkty do policzków, na bronzery, na róże i na hybrydy. Powiem Wam, że naprawdę mega fajna kosmetyczka w tym miesiącu również mnie czeka. Kurczę, fajna jest ta kosmetyczka miesiąca. Wiem, że wiele z Was również ją prowadzi, więc dawajcie znać, czy macie może w tym miesiącu jakieś odkrycia, jakieś starocie wróciły na salony i wpadły do kosmetyczki. Piszcie, co wrzucacie, jakie palety. Jeżeli lubicie kosmetyczki, zostawcie mi kciukaska i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!